Scott wczoraj wypuścił totalnie legitne demo Ultimate Custom Night i przechodziliśmy je na cichym streamie. Cóż, bardzo dobrze mi poszło i w trybie 50-20 doszliśmy prawie do... No dobra. Wczoraj Scott zrobił przeróbkę Dufasa, swojej pierwszej gry ever i trollował, że to będzie demo Ultimate Custom Nighta. Zdaje mi się, że coś tutaj jest skopane z krawędziami, bo zdaje mi się, że oryginał był trudniejszy niż to, co odwalałem na streamie, ale poza tym to wszystko się zgadzało. Tymczasem tak ze sceny fangame'ów to też dużo się dzieje ostatnio. Emily zapowiedział nowy fangame Candies, Jolie 3 Chapter 2 wyszło, Kane też próbuje coś zrobić. Nie wiemy, czy fangame ma jakąś oryginalną grę. Najpierw planował dać teaser na 3000 followersów, ale teraz to chyba poczeka z tym do 26, kiedy będzie druga rocznica wyjścia Popgosa. Choć zawsze możecie pomóc mu dobić te 3000, bo jest blisko. No ale to takie wstępne newsy, bo dzisiejszy odcinek skupi się o coś innego. Skupi się o Super FNAF 2. Dzisiejszy odcinek był okropnie, wielokrotnie przyciągany z mojej winy. Tak samo jak Pop Goes Memories, o którym też mam w planach zrobić odcinek gdzieś niedługo. Oficjalnie to tutaj planowałem zrobić jakoś niedługo po wyjściu trailera. A trailer wyszedł w październiku 2017 roku, czyli już dużo ponad pół roku temu. Także wygląda to naprawdę tragicznie z mojej strony i w jakimś sensownym tempie powinienem już dawno zrobić i odcinek z omówieniem trailera i jakiś drugi, z jakieś głębsze teorie itd. W scenariuszu do odcinka mam napisane, że dosyć niedawno pojawił się mały update, ale pojawił się już dosyć długo, bo ten scenariusz ma kawałek. Pojawił się update, na którym wszystkie stare teasery zostały zupdate'owane w jakiś sposób. Chyba tylko najnowszy teaser nie został w żaden sposób ruszony, także można zrobić sobie jakieś łatwe, proste odświeżenie tego wszystkiego, co tutaj mamy. Po pierwsze, dla przypomnienia, bo to było już chwilę temu, Super FNAF 2 jest fanowską interpretacją wydarzeń z Sister Location. Sam podtytuł Wonderful Day nawiązuje do słów Baby. Całym tym wspaniałym dniem jest jej jedyny dzień, w którym pracowała na scenie normalnie, w cyrku z Baby's Pizza World. Ten dzień, pomimo tego, że miał być wspaniały, to zakończył się tragicznie. I Baby zabiła córkę Williama, całkowicie nieumyślnie z powodu mechanizmów animatronika, jakim była. Bo wiemy, że Funtime zostały stworzone, żeby zabijać. Jeżeli jakieś dziecko jest samotnie ułożone w jednym miejscu, to zostanie złapane. I jest trochę niejasne, czym jest cała ta gra. Rzucane są tutaj hasła Afton Intelligence, Baby's Adventure, to drugie bardzo silnie zdaje się też łączyć z minigierką Sister Location. Tym bardziej, że później dostajemy dosłownie remake tej minigierki jako jeden z teaserów. Wiemy, że gramy w jakąś grę, ale ciężko nam ostatecznie powiedzieć, czym ona jest, dlaczego ona jest i tak dalej. Sama gra jest podobna do pierwszego Super FNAFa, ale jest znacznie bardziej rozbudowana i tym razem jest to legitna platformówka, zamiast takiej prostej gierki napędzanej fabułą. Przejść z jednego miejsca do drugiego, drobnej ilości zręcznościówki czy czegokolwiek, szukanie rzeczy na takiej prostej mapce, praktycznie bez możliwości przegrania ani niczego. Tym razem zapowiada się pełnoprawna gra platformówka. Jeśli chodzi o zastąpione teasery, pierwszy z nich nie jest jakoś bardzo rozbudowany, co najwyżej nowe sprite'y zostały pokazane, ale mniej więcej przedstawia dokładnie to samo. Baby na scenie to kluczowe hasło, tytuł gry, taki fabularny teaser. Drugi jest już znacznie lepszy, bo choć pokazuje dokładnie to samo co oryginał, to widać, jak bardzo się to zmieniło. Wygląda na to, że to jest ta sama lokacja. W tle widać jakąś plażę, wodę, wzgórza, które wcześniej zmieniły się w las. Taki bardziej żywy, bardziej realistyczny. Jest mniej platform, ale postacie dookoła są takie same. Mamy Funtime Foxy'ego, mamy robota z FNAF Worlda, czy dzieciaka. Wszystko jest tak samo. Wygląda, że to jest po prostu rozbudowany, zupdate'owany screen dokładnie tego samego miejsca. Oryginalnie był też napis ukryty sekretny na chmurze. Nie musisz mierzyć się ze swoimi błędami, no ale w tym momencie został on usunięty. Z tego co widzę, nic nie zostało dodane w zamian. Nie mogę tutaj nic znaleźć, żadnego innego sekretu. Może coś jest, ale nie wiem. Trzeci teaser Recovery Mode, zamiast teraz pokazywać w tle Enarda, zdaje się pokazywać jakiś hub z levelami. Nie wiem, coś takiego. 4 czy 5 różnych drzwi, bo ciężko mi stwierdzić, co to jest to na środku. Możliwe, że prowadzą po prostu do różnych poziomów. Możliwe, że różnych animatroników. 4 drzwi, a 4 główne animatroniki w grze. To piąte mogłoby na przykład symbolizować Enarda czy coś, nie jestem pewien. Ale możliwe, że coś w ten deseń. Każde z drzwi ma jakiś symbol, ale ciężko mi przyporządkować go do jakiegoś animatronika. Może być ciężko, ale
coś tutaj jest. Czwarty teaser jest, zdaje mi się, bardziej jednoznacznie przedstawiony niż wcześniej. Wcześniej było powiedziane, że błędy się zdarzają, a kozioł ofiarny jest znajdowany. Także teraz jest to bardzo bezpośrednio powiedziane do Baby, że może ona naprawić swoje błędy, a po podświetleniu jest napisane: przekonam cię do twojej niewinności. Potem mamy oczywiście wspomniany wcześniej teaser z minigierki Sister Location. Tutaj po update'cie teaserów zmieniło się logo i spray dzieciaka. Cały czas mamy tą pojedynczą kolumnę pikseli na samym końcu ze zmienionym kolorem, co może sugerować jakąś korupcję pliku, zepsucie, ciężko stwierdzić. Teaser nazywa się Powrót do źródła, sugerując, że to może nie do końca jest to, co działo się w Sister Location, a jest to drugie podejście. Już kiedyś tutaj byliśmy i teraz wracamy z innego powodu, takim jakiś endgame. Nie wiem. Ostatni teaser nazywa się 12.03.18. Było to data, kiedy sam ten teaser wyszedł, ale jest to też wskazówka do ukrytej wiadomości, która używa właśnie tego kodu koloru, żeby odkryć tajne hasło. Ale nie jest to kod 12.03.18. To tutaj jest pisane w kodzie w systemie dziesiątkowym i musimy to zmienić na system szesnastkowy. Więc poprawny kolor to 0C0313. Jak poszukamy tego koloru, dokładnie tego koloru, to odkryją się dla nas litery My Dungeon, czyli moje lochy. Mamy hasło, wiadomość: mój dom, moje lochy. Teaser jest też dosyć ciekawy. Zapraszam do spojrzenia na niego przed moją analizą. Powinien się znaleźć teraz na ekranie i w opisie filmu, ale zaraz przejdziemy bezpośrednio do jakiejś mojej próby interpretacji. Taką pierwszą prostą rzeczą będzie sam fakt, że zgodnie z tym teaserem, reklamą, gra ma się pojawić na Super Nintendo, na SNES-a. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, jak gra się pojawia na komputery, to jest tylko taki fabularny dodatek, ale fakt faktem, jako że nie jest to zwykły PC, który żyje od kilkudziesięciu lat i wciąż trzyma się dobrze, a konsole, jak wiemy, mają krótki czas działania. Jeżeli podajesz jakąś konkretną konsolę, to raczej podajesz dzięki niej zarys dat, kiedy ta gra się może dziać. Istnieje masa teorii, kiedy samo Sister Location ma swoje miejsce. Przed FNAF 2, po FNAF 2, po FNAF 1 i cóż, teaser pokazuje nam, że na pewno nie dzieje się przed FNAF 2. Dosyć możliwe, że po FNAF 1. Konsola SNES została wyprodukowana w roku 1990, a w Ameryce pojawiła się w 1991, czyli co najmniej 4 lata po FNAF 2. Tymczasem ostatnia taka legitna SNES-owa gra wyszła w 1998 roku, a w 1996 rynek zaczął przejmować Nintendo 64. Także zgodnie z tym elementem cała gra dzieje się gdzieś pomiędzy 1991 a 1996, może 1998, coś koło tego. Możliwe, że dzieje się w trakcie FNAF 1, bardzo blisko FNAF 1, możliwe, że Mike z Zenardem w środku już pracował w lokacji FNAF 1, może ledwo przed, może ledwo tu, po, coś koło tego. Ciężko stwierdzić. Ale bądź co bądź, to jest taka bazowa wizja, bazowa idea tego, co tutaj może się dziać. Poza tym sama idea gry jest prosta i wiąże się bezpośrednio z serialem Sister Location, The Immortal and the Restless. The baby isn't mine. Zgodnie z opisem, Baby i ekipa ratują dzieci przed złym wampirem Władimirem, także można się domyśleć, że gra rozwinie tutaj też wątek Vlada, dlaczego on tu jest, po co tu jest, jakieś nawiązań pomiędzy nim a pomiędzy Williamem lub Mike'iem. I jako, że jest to bezpieczne miejsce, jako, że nie musisz mierzyć się ze swoimi lękami i ktoś chce przekonać cię do twojej niewinności, to wydaje mi się, że głównym wątkiem całej tej gry, całej symulacji będzie oszukiwanie animatroników, tej sztucznej inteligencji w animatronikach, przekonywanie ich do tego, że nie robią nic złego. Bo jak wiemy, porywają dzieci, mają poczucie winy, co nam pokazuje gra i według tej teorii cała ta minigierka, cały to Super FNAF 2 to jest coś, co jest używane do tego, żeby animatroniki ochłonęły, żeby były posłuszne, żeby ich poczucie winy zniknęło. Myślę, że to będzie wyjaśnieniem tego, co miało miejsce w Sister Location. W nocy trzeciej Baby była smutna tego, co się wydarzyło z dziewczynką, była nieszczęśliwa, gryzła ją poczucie winy, a tymczasem od nocy czwartej zachowywała się totalnie inaczej, bardziej agresywnie. Mniej ją obchodziło, jakby była zupełnie inną postacią i w nocy piątej nas atakuje, wykorzystuje nasze ciało do ucieczki. Bardzo możliwe, że ta gra będzie wyjaśniała tą metamorfozę o 180 stopni. W grze, tak samo jak w minigierce Sister Location, dalej dajemy dzieciom ciasta, ratujemy dzieci. Możliwe, że próbuje nas to przekonać, że tak naprawdę my robimy dobre rzeczy, że pomagamy dzieciom, a nie ich krzywdzimy. Naprawdę zdaje mi się, że to jest dosyć ciekawy wątek do przemyślenia.
W grze może się pojawić też Hand Unit, prawdopodobnie jako pomoc, a także sam gameplay polega na tym samym co w oryginale, czyli rzucaniu cupcake'ami. Tak samo jak w oryginale mamy ograniczoną ilość cupcake'ów, musimy je zbierać, musimy nimi rzucać i tak dalej. Podczas gdy jednocześnie rozglądamy się po różnych lokacjach, po jakimś zwykłym lesie, po polanie, po jakiejś twierdzy Vlada, po wesołym miasteczku, ale też po jakimś meta świecie, włamywaniu się z gry. Jest różnorodność, naprawdę dużo mapek. Zastanawiające jest też to, czym ostatecznie cała gra jest. Czy jest to symulacja dla ofiar, symulacja dla sztucznej inteligencji, czy może jakaś gra, zwykła zabawka dla ludzi sprzedawana w sklepach, bo to sugeruje cała reklama. Patrząc na kontekst, wygląda jakby protagonista grał w to u siebie na konsoli, że to jest Mike albo William, prawdopodobnie Mike, ale jednak jest to jakoś połączone z animatronikami, z ich świadomościami. Bądź co bądź, wydaje mi się, że ten dom jest jakoś połączony z podziemną lokacją. Ciężko stwierdzić. Istniała też teoria, że Vlad nie ma żadnego związku z Freddy's czy z Circus Baby's Pizza World, tylko że to jest zmodyfikowana wersja gry. Jest Baby's Cupcake Adventure, w którą może grać każdy, a jest wersja zmodyfikowana specjalnie dla tam Majka, załóżmy, która łączy się z tymi sztucznymi inteligencjami animatroników, żeby ciągnąć jakąś narrację, którą protagonista miał na myśli. Bądź co bądź jest to wielki fan tego show. Ciężko stwierdzić. Ale cóż, nie chcę tego za długo ciągnąć, bo znowu chcę nabrać jakiegoś tempa z odcinkami, strasznie mozolnie mi to idzie. I też zapowiadało się, że może jakieś więcej newsów się niedługo pojawi na temat Super FNAF 2, więc na dzisiaj zostawię was tym. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze będę robił jakieś odcinki w niedalekiej przyszłości. Także zapraszam was do dyskusji na temat trailera, ogólnie i całego Super FNAFa, bo może wasze przemyślenia pojawią się w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!